Dzień dobry. Wybrałem się dzisiaj na chwilkę do lasu, tak żeby zobaczyć, czy nie ma czasem grzybów, ale nic nie znalazłem. No dobrze, porobię jeszcze parę rzeczy, tam mam przy siedlisku do ogarnięcia, jak chociażby rozsypanie żwiru i parę takich właśnie, jak to się mówi, prac na obejściu. I się będę zbierał. Tam na dole to by się przydała wywrotka żwiru, a nie półtaczki. Kupiłem nowe, jak to się nazywa, kosisko, chyba tak, już pękło, większa trawka, chyba już czas kupić coś porządnego, bo naprawdę ma to jeszcze cenę, no nie wiem, no pewnie kosztowało z 50 zł i posłużyło przez 10 minut, a szkoda, bo ta była już dłuższa. A niestety muszę wrócić do kosiska, chyba tak to się nazywa, które tutaj znalazłem na siedlisku. No dobra, to jeszcze pozgrabiam te liście, które się zgromadziły przy siatce. Nie chcę, żeby one były przez wiatr znowu na nią wwiewane.
Cały kompostownik się zapełnił. Jeszcze go przysypałem na wierzchu warstwą kompostu. Przysypywałem też do środka, ale i na wierzchu, żeby mi się liście z niego nie wywiały. Widzicie to? No po prostu Bóg. Marta mówi, że to jest Bóg. No niech będzie. Śliczny jest. W tym słońcu przepiękny. I fajnie się też odbija. No trochę ta siatka psuje odbicie, ale generalnie śliczny. Także w koło pozgarniałem. Tutaj to po prostu zsuwałem w dół. Tam trochę liści wywiozłem do lasu. Ale patrząc na te drzewa i na ilości liści, jakie na nich jeszcze są, to myślę, że ta operacja będzie mnie jeszcze czekała. Nieraz. No dobra, to już była ostatnia praca w tym tygodniu na siedlisku. Ja się zbieram do domu. Tak, piesku, ty też. Nie trzęś się ze strachu. Dzień dobry. A my znowu na siedlisku. Jestem ja z psami, a Marta dojedzie jutro z kotem. Tak ładnie tutaj ostatnio wygrabiłem. A tu znowu pełno liści. Główny winowajca, czyli ten dąb, który jest za moimi plecami, to już liście stracił. Natomiast ten jeszcze cały czas je trzyma. I to mnie troszeczkę powstrzymuje przed tym, żeby już tą siatkę zlikwidować. No, bo ten już liści nie ma. No nic. Zgrabię to, jak już opadną ostatnie liście i wtedy usunę siatkę. A na razie mam trochę inne zadania, takie jeszcze nie z remontem, bo z remontem to już w przyszłym tygodniu ruszę, jak pogoda pozwoli i zajmę się tutaj, co teraz papę trzeba włożyć. Natomiast skończyła mi się woda i muszę się wybrać. Tak, światełko świeci, zainstalowałem. Wybrać do straży pożarnej, a najpierw do Przoka, bo mam zajętą tą przyczepkę. To co, obejdę jeszcze całe siedlisko, popatrzę, gdzie zostały jakieś śmieci do wywiezienia, dopakuję jej do tego, co tutaj już jest, wywiozę, a potem będę organizował wodę. No to działa. No i proszę, całkiem sporo się tego uzbierało. Też znalazłem takie, to są chyba jakieś końcówki od siewnika, takie mam wrażenie. No, ale mi to do niczego niepotrzebne, tutaj siewnika nie ma. Parę kinek skopów, trochę jeszcze jakichś takich dziwnych rzeczy i cała przyczepka się uzbierała. No to jadę, a potem pakuję Mausera na przyczepę. Co tam, pieski? Pan to jest śmieciarz, nie? Zawiozłem rzeczy do Przoka, ale nie wróciłem na pusto. Zobaczyłem takie piękne okna. Zdjąłem teraz warstwę tych trochę większych okienek i zobaczcie, jakie to są fajne, takie malutkie, różnych rozmiarów. I wyobraziłem sobie taką ścianę w szklarni z takimi właśnie przemieszanymi oknami. No to nie mogłem ich tak zostawić. No, trafią na jakąś zwałkę, a u nas jeszcze posłużą. Całkiem zdrowe, fajne, drewniane okna, niezbite szyby. Śmieciarz ze mnie i zbieracz. To się powinno chyba leczyć. Widzicie, mam nowe kubki. Mam żwir i kupiłem trochę takiego klińca, bo jednak ten żwir, który tutaj miałem i rozsypałem, to tego było za mało, a jest naprawdę ślisko. Tutaj głównie na tym zjeździe pod dom. No i tam przy traktorze. Tam na dole to na razie nie będę chyba specjalnie sypał, troszeczkę tylko, bo tam będą jeszcze jakieś roboty z koparką. To wszystko to i tak mi te koparki powpychają w glinę, więc nie ma co. Tak, kotku? Kiciuś. No co ty mówisz? Strasznie się złościsz. No wiem, żebyś poszedł sobie poszukał myszek, ptaszków i tak dalej, ale nie ma. Nie ma. Co tam zobaczyłeś?
tam w krzaki. Kot, jak widać, może chodzić już bez opatrunku. Ogonek ma się leczyć już na powietrzu. Tylko musimy jeszcze go od czasu do czasu spsikać, odkazić. Ach, wściekły kot. To będzie trochę lepszy materiał. Jest szansa, że to się trochę tak pozakleszcza i dzięki temu aż tak szybko nie wejdzie w glinę. Chodź, kocie, zobaczymy, jak pan tutaj wysypuje kliniec. Jakie pudełeczko sobie znalazłeś? Teraz będziesz się mył, tak? Czy bawił? Tu zobacz, jaki mamy staw piękny. Jaki widok na staw jest ładny. No ja wiem. Ty byś wolał, żebym ja za tobą nie chodziła. Straszny hałas, bo Darek pompuje wodę do przyczepy. A z kotkiem wyszłam na siku, ale on chyba coś tu chce upolować. Ja ci upoluję, mi się zdaje. Czego tam szukasz? Kogo tam szukasz? Myślisz, że ktoś tam mieszka w obórce, tak? Nie w obórce, tylko w stajence właściwie. No nie szczekaj. No niech sobie mieszka. Póki co. Chodź, idziemy. Dzień dobry, mężu. Dobry. Jak ci idzie? Dobrze. Cieszę się. A co się stało? Brzuch cię bolisz? Tak się chwytasz? Nie, ciągnąłem go na dzień cały, a zapomniałem. A. Puściłem trochę. O. No rozrzucam. Mało tego. Moment się skończy. Gulliver, tu jesteśmy, hej. Idę mu, dam znać. Wiesz, gdzie jesteśmy? Widzisz nas? To chodź. Czujesz nas? A ty dokąd idziesz teraz? Przed siebie. Tak, bo ktoś prosił o shortsa, jak odpoczywam. To czekaj, jak shortsa to w pionie. Poczekaj, stop. Ile sekund musi mieć shorts? Nie ma reguły, może być 5. No to już jest 12, to do roboty. Może byś chociaż potuptała i tak to. Mogę potuptać. Pamiętaj, że jak nagrywasz, to nie łaź po drzwiże. Darek ujeżdża rozsypany kliniec, a ja może chociaż jedną grządkę uporządkuję dzisiaj. Od której tu zacząć?
Może od dołu do góry. No tak chyba zrobię. Czyli co? To będzie już wszystkie są już na słońcu, więc będzie miło. To odchwaszczę tą, na której rosły ogórki. No i potem dalej. Wyrwałam stąd chwasty. Tu głównie była gwiazdnica i trochę bluszczyka kurdybanka. Było kilka ostów. No i sporo było ściółki ze słomy, którą też zgarnęłam. Tu oczywiście gdzie grubiej położyłam tą ściółkę, to praktycznie nie było chwastów. Tu okazało się, że ta ściółka była cieńsza, więc tutaj właśnie było dużo gwiazdnicy i bluszczyka. Teraz jeszcze zgrabię ziemię ze ścieżki tutaj w głąb grządki i planuję rozłożyć tutaj kartony na zimę. Niedługo to już trzeba będzie psa zostawiać przy grabiach, żeby pilnował. Gdzie są moje grabie? Właśnie minęło te 5 minut. Może ja bym ci to przeorał traktorem? Ja ci przeoram, mi się zdaje. Przeorze chyba się mówi. Przeorze mi się zdaje. No. Przeorze? Nie. Do mnie to możesz mówić przeorze. Mi to nie przeszkadza. No to rozsypałem całość. Podobno były to 3 tony. Trochę nie wygląda, żeby aż tyle. Ale okej, do wiosny myślę, że będzie już spokój. Wystarczyło mi na to kółko i trochę tam na dole jeszcze podsypałem. Tu generalnie to trzeba będzie kiedyś zrobić to porządnie. Położyć geowłókninę i wysypać trochę grubszego kamienia. I będzie spokój na jakiś czas. Ale to nie teraz jeszcze. To jeszcze przed nami. Tak malutki? No i tak to wygląda. Żeby wiatr nie porwał kartonu, rzuciłam tu jakieś deski, tyczki. Trochę miałam takiego mokrego kartonu, trochę suchego. Także tak, ścieżkę zostawiłam nieprzykrytą ostatecznie, zwłaszcza, że mi zabrakło kartonu. No ale może Darek będzie robił zrębkę, to fajnie jakby na ścieżki ta zrębka poszła. No i z rozpędu jeszcze tą kolejną grządkę tak troszkę ogarnęłam, wyrwałam chwasty, jakieś pędy też roślin, które tu rosły. Zostawiłam je na razie, bo jeszcze nie mam koncepcji. A poza tym czas na śniadanie. Także kończę na razie. A kto tu przyszedł taki śliczny? Jaki on tam śliczny łobuz taki. A ja o tobie mówiłam. O mnie, ty zawsze o mnie mówisz, a tak naprawdę wcale tak nie myślisz. Oj. Chcesz kotek trochę chleba? Proszę. Jest chyba jedyny kot, który je chleb. Możliwe. Zagłodzony. Hej. Nie bój się kotka. Jeżdżą sobie tam jakieś maszyny rolnicze. Teraz traktor wiezie przyczepkę. Wcześniej jechał jakiś kombajn. Wiezie czy ciągnie? Ciągnie. A, ciągnie. Już się zainteresowałem. To rzadko kiedy się wozi przyczepkę. O jejku, nie czepiaj się. A z naszej strony to już wszystko. My się wybieramy na wycieczkę pod Tarnów, na górę Świętego Marcina, ale o tym to już w następnym odcinku. Kilka wycieczek w ogóle planujemy, bo zbliża się długi weekend, więc będziemy z niego korzystali. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Czego ty to nie rozumiesz? Spójrz, to wszystko jest bardzo łatwo. No to mapa jest bardzo prosta, Rozrysowana. nie jest skomplikowana. Także tu jesteśmy, idziemy tu i zaraz będziemy. No dobrze, godzinę później.